Kiedy rozpoczynamy swoją przygodę z papugami, na samym początku powinniśmy zdecydować, czy chcemy mieć jedną papugę, czy więcej. W pierwszym przypadku zdobędziemy bardzo oddanego przyjaciela, ale musimy wtedy być świadomi, że podejmujemy zobowiązanie często na całe życie, na zaciągnięcie którego mogą sobie pozwolić tylko osoby czy rodziny, w których cały czas jest w domu ktoś, kto zapewni papudze towarzystwo. Jeśli tak nie jest, to najlepiej zdecydować się od razu na 2 lub więcej papug. Jeśli nabędziemy od razu 2 młode osobniki, to ich połączenie nie sprawi nawet osobom bez doświadczenia większego problemu. Ale trzeba liczyć się z tym, że poza nielicznymi wyjątkami, papugi żyjące w parach nie są już tak blisko związane ze swoimi opiekunami, a ich zdolności naśladowcze nie będą na takim poziomie, jak w przypadku pojedynczej papugi. Mistrzu, tak powiesz? Ale za to papugi zajmą się sobą i opiekun nie będzie musiał martwić się o zapewnienie im ciągłego towarzystwa, a będzie mógł czerpać przyjemność z obserwacji ich wzajemnych zachowań. Ale w życiu różnie bywa. Czasem musimy pogrzebać nasze plany, a nagła zmiana trybu życia powoduje, że nie możemy poświęcić naszej pojedynczo trzymanej papudze takiej ilości czasu jak dotychczas. I jedynym rozwiązaniem wydaje się zakup dla niej innej papugi do towarzystwa. Dziś chciałbym przedstawić Państwu, czym się kierować, dobierając naszej papudze towarzysza. Taka decyzja to pozornie proste i oczywiste rozwiązanie, ale w rzeczywistości wcale takim nie jest. Wybór nowej papugi i połączenie jej ze starą wymaga pewnej wiedzy, doświadczenia i nikt nie może zagwarantować, że zakończy się powodzeniem. Często zdarza się niestety, że naszemu ukochanemu pupilowi, który jest z nami blisko związany, sprowadzamy towarzysza, z którym nasza papuga nie tylko nie nawiązuje bliskich relacji, lecz odwrotnie. Papugi są wobec siebie agresywne, nie mogą przebywać razem, a dodatkowo nasz słodki dotąd ptaszek zaczyna traktować nas jak wrogów. Nie daje się dotykać, staje się agresywny, rani dosłownie i w przenośni swoich opiekunów. Hodowcy często ingerują w dobór papug w wolierach. Tak na marginesie, bardzo często takie właśnie ptaki, wyeliminowane w procesie selekcji hodowlanej, trafiają często do sprzedaży jako kandydaci na domowych pupili, pomimo iż z racji przebywania w stadzie nie nadają się już do pełnienia tej roli. Ale dokonując takich właśnie roszad, rozdzielając i łącząc ptaki, tworzy się ostatecznie tak zwane dobrane pary lęgowe. Sami więc Państwo widzicie, że ten sposób postępowania z ptakiem nie może mieć zastosowania w przypadku domowych pupili. Posiadacze pojedynczych, oswojonych papug zwykle nie mają takich możliwości. Decydując się na zakup często drogiej, ręcznie wykarmionej papugi, podejmujemy zwykle ostateczną decyzję, którą bardzo trudno zmienić. Nie możemy dokonywać zmian papug i czekać, aż się w końcu zaakceptują. I to nie tylko dlatego, że to czasem ogromny wydatek, ale dlatego, że każda zmiana miejsca i opiekuna dla oswojonej papugi to ogromny stres. Pewnych zachowań związanych z łączeniem papug nie da się do końca przewidzieć, bo przecież to żywe istoty, ale postępując zgodnie z określonymi regułami, można ograniczyć ryzyko niepowodzenia. Najważniejszy jest wybór towarzysza. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup papugi tego samego gatunku, lecz odmiennej płci. Takie połączenie jest najbardziej naturalne dla ptaków i dlatego istnieją wtedy największe szanse powodzenia. W przypadku papug tej samej płci połączenie jest oczywiście możliwe, ale statystycznie obarczone większym ryzykiem niepowodzenia, zwłaszcza w przypadku ptaków starszych. Poza tym, dzięki wyborowi odmiennej płci zaspokoimy instynktowną potrzebę prokreacji, która u zwierząt jest bardzo silna. Nie wszyscy jednak chcą, czy mogą, pozwolić sobie na domową hodowlę. A mając parę zdolnych do rozrodu papug i sztucznie ograniczając ich popęd płciowy, nie dopuszczając do wydania na świat potomstwa, naruszamy ich dobrostan. W filmie Świadome papurzyństwo dopuściłem możliwość łączenia papug tej samej płci i opowiedziałem, jak najprawdopodobniej będą się zachowywać, ale ocenę dobrostanu takiej jednopłciowej pary pozostawiam Państwu. Istotne znaczenie przy łączeniu papug ma ich wiek. Papugi różnych gatunków osiągają dojrzałość w różnym wieku. Na przykład 6-miesięczna papuszka falista jest już dorosła, a niektóre gatunki AR dojrzewają dopiero po 10 latach. Generalna zasada jest taka.
że należy unikać łączenia dorosłego, dojrzałego płciowo osobnika z dopiero co wykarmionym pisklęciem. Jeśli nasza papuga jest już dorosła, to pojawiają się u niej zachowania hormonalne. Młoda papuga, która dopiero stała się samodzielna, z oczywistych względów nie będzie odpowiadała na zaloty starszej, a to zwykle wywołuje agresję lub frustrację u tej starszej. Może doprowadzić do bujek i przypadkowej śmierci. Należy też uświadomić sobie ewentualny przyszły problem wynikający z wieku. Na przykład, łącząc naszą niedojrzałą jeszcze, na przykład 2-letnią Amazonkę z inną, kilkumiesięczną Amazonką, ta pierwsza dojrzeje za 2 lata, a nowa dopiero po 4. Przez 2 lata niedojrzały osobnik będzie więc przebywał razem z dojrzewającym, bardzo pobudzonym hormonalnie partnerem. To też nie kończy się dobrze. Wiele oczywiście zależy też od temperamentu konkretnych osobników, ale zawsze ryzykowne jest przetrzymywanie dorosłej papugi z niedojrzałą płciowo. Może skutkować tyranizowaniem młodszego osobnika. Papugi, nawet tego samego gatunku, mogą być wychowane w odmiennych warunkach. Poszczególne osobniki, podobnie jak ludzie, to różne osobowości. I tak jak u ludzi, niektóre związki nie mają szans powodzenia. Tworząc parę, zawsze trzeba kompleksowo brać pod uwagę cechy obu papug, a więc m.in. wiek, płeć, gatunek i związek z opiekunem. Jeśli na przykład papuga jest bardzo związana z opiekunem i jest to samiec, to może on nie zaakceptować żadnej samicy. Sytuacja wygląda lepiej, kiedy ta związana z opiekunem papuga jest samicą. Wtedy starszy, dojrzały, dziki samiec ma większe szanse przekonania jej do siebie. Ale generalnie, jeśli papuga uzyskała dojrzałość, będąc emocjonalnie związana z opiekunem, bardzo często nie jest już w stanie zaakceptować innej papugi. Oswojony, sztucznie wykarmiony osobnik, nawet jeśli połączy się w zgodną parę z innym, to ich związek może być czasem czysto platoniczny. Może się zdarzyć, że obiektem zachowań lękowych naszego pupila może pozostać opiekun. Często jestem pytany, czy do ręcznie wykarmionego osobnika trzeba dokupić też ręcznego. To zależy. Jak już wcześniej wspomniałem, bardzo związana z nami samica może przekonać się tylko do dzikiego macho, ale wtedy odsunie się od opiekuna. 2 ręcznie wykarmione osobniki mogą pozostać w dobrych relacjach z opiekunem, ale za to z kolei ich wzajemna więź może być bardzo słaba. A co jeśli mamy dzikusa, jak w sytuacji, którą przedstawiłem w filmie Nie oddam swojej papugi, bo ją kocham? Jeśli z powodu niewiedzy nabędziemy osobnika, który nie nadaje się do oswojenia i w związku z tym nie możemy nawiązać z nim więzi emocjonalnej, koniecznie powinniśmy połączyć go z papuzim towarzyszem. Ale posiadając takiego właśnie nieoswojonego osobnika, w oparciu o zdobyte doświadczenia, niektórzy nabywają drugą papugę już w odpowiednim do oswojenia wieku lub nawet ręcznie wykarmioną, łudząc się, że dzikus przekona się do ludzi. Muszę tutaj rozwiać nadzieję osób, które sądzą, że połączona z oswojoną papugą dzika papuga nauczy się być oswojoną od tej pierwszej. To nieprawda. Papuga nie zarazi innej papugi stopniem swojego przywiązania. To niestety nie jest zakaźne. A wręcz odwrotnie. Jeśli połączone w parę papugi nawiążą bliskie relacje zaspokajające ich potrzeby emocjonalne, to szukanie relacji z ludźmi okaże się już niepotrzebne. Tak więc jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest dobranie naszej nieoswojonej papudze takiego partnera, z którym będzie w stanie stworzyć akceptującą się wzajemnie parę. A my powinniśmy zadowolić się obserwacją ich wzajemnych zachowań. Dotyczy to większości gatunków papug, w tym tych najbardziej popularnych papużek falistych, nimf, nierozłączek czy aleksandret. Są jednak wyjątki, jak na przykład barwinki, ary, kakadu, lorysy czy niektóre gatunki amazonek. Te gatunki, połączone w pary, nadal potrafią zachować bardzo dobre relacje z opiekunem. Oczywiście poza okresami lęgowymi. Ale nie każdego stać na parę wymienionych gatunków. Osobom, które mają parę nimf czy papużek falistych, a którym zależy na nawiązaniu bliższych relacji z parą papug, nie zawsze to odpowiada. Często też w mieszkaniu nie jesteśmy w stanie stworzyć dzikiej parze odpowiednich warunków, gdyż powinny one przebywać w wolierze lub przynajmniej bardzo dużej klatce. W takim przypadku
Zawsze lepszym wyjściem jest przekazanie pojedynczej dzikiej papugi do hodowli, która zapewni jej odpowiednie warunki. Właśnie w ten sposób udowadniamy, że zależy nam na ich dobru.